Od dłuższego czasu widzę, że Stany Zjednoczone się pogubiły. Dzisiaj opowiem Ci dlaczego. To nigdy nie pokona tego. Dlaczego wszystko się zmieniło i niegdyś kraina wolności stała się krainą paranoi. Przez ponad pół wieku Ameryka uchodziła za krainę wolności, innowacyjności. Dzięki temu wymyślała coraz to nowsze rzeczy, które zmieniały świat i realnie nas zachwycały. Internet, pierwsze komputery, telefony. Fabryka marzeń, jaką stało się Hollywood. Dzisiaj opowiem Ci, dlaczego uważam, że to początek końca. Ta kraina wolności stała się niesamowicie zachłanna. Stwierdziła, że wszystko, ale to wszystko może być bronią. Najbardziej przełomowe procesory, oprogramowanie, a nawet pieniądze. Sztuczna inteligencja, przełom dla człowieka i coś, co ma rozwinąć naszą kreatywność, dosyć szybko przeradza się w narzędzie propagandy i manipulacji. Dlatego ten film będzie o technologii, ale też o zderzeniu dwóch różnych światów. Stanów Zjednoczonych z Chinami, gdzie to Chiny miały być tym zamkniętym państwem, a Stany Zjednoczone krainą otwartości. Ale w mojej ocenie zamieniają się coraz szybciej miejscami. Zacznijmy od tworzenia oprogramowania. Przy tworzeniu oprogramowania popularnie mamy dwie drogi. Zamknięte oprogramowanie i otwarte oprogramowanie. Closed source i open source. Stany Zjednoczone największe pieniądze zarobiły właśnie na tym zamkniętym oprogramowaniu, a wręcz dominację. Chiny dość szybko doszły do tego, że aby mieć realną szansę pokonania Stanów, muszą postawić na otwartość. W przypadku closed source to jest tak, że jak budujemy program, nie mamy możliwości zajrzeć do środka, zobaczyć jak on jest zrobiony. To wszystko jest zakodowane. Nie mamy tak zwanych plików źródłowych. Tutaj różnicę postaram się Wam wytłumaczyć na podstawie klocków Lego, bo chyba każdy wie, czym są klocki Lego i na jakiej zasadzie działają. Język oprogramowania to taki zestaw klocków Lego, z którego możemy zbudować dowolną rzecz. Tutaj wasz kolega wpadł na taki pomysł, że wybuduje z tych klocków Lego super statek kosmiczny. Mało tego, statek nie dość, że świetnie wygląda, to jeszcze w środku ma mechanizmy, że potrafi latać. Widzicie, że kolega lata tym swoim statkiem i efekt jest niesamowity. I mówicie, ja też takie coś chcę, ja też chcę takiego statku używać. Podchodzicie do niego i mówicie, słuchaj, podoba mi się twój statek, chciałbym go kupić. Tutaj kolega mówi, że jasne, nie ma sprawy, ale pod pewnymi warunkami. Kolega boi się, że rozbierzesz mu ten statek i dowiesz się, jak on to zrobił. Więc postanawia zamknąć go w szklanym akwarium. Dostajesz super statek, pilota, ale nie możesz nigdy wylecieć poza akwarium. Nie możesz ściągnąć tego akwarium, żeby zobaczyć, jak ten statek jest zrobiony. Jeśli kolega jest nieuczciwy, to nagle się okazuje, że tylko on posiada baterię do pilota i bez tego ten statek jest bezużyteczny. Mówiłem wam, że kolega sprzedał wam ten statek. On powinien być wasz i powinniście decydować, co z nim robicie. Po jakimś czasie statek wam się znudził i chcielibyście coś pozmieniać, żeby był lepszy. No ale nie możecie zdjąć tego akwarium, mówiłem wam o tym. Musicie iść do kolegi, zapłacić mu za to, on wtedy zabiera cały statek, zdejmuje akwarium, zmienia konstrukcję i z powrotem wkłada do akwarium. Tu pojawiają się następne problemy. Po kilku razach kolega mówi, a dlaczego mam za to brać jednorazowo pieniądze? To może ja bym zrobił tak, że w ogóle nie dam mu tego statku, tylko będę go wypożyczał. Mało tego, nawet żeby podstawowo latał, będę mu za każdym razem sprzedawał baterię, żeby używał go przez określoną ilość czasu, a jeżeli ten statek będzie jako jedyny w swoim rodzaju, to jeżeli pokłócicie się z tym kolegą albo on będzie złośliwy, powie od dzisiaj nie wymieniam ci baterii, albo w innym przypadku powie od dzisiaj nie będę już go więcej modyfikował i sam nic z nim nie zrobisz. A wyobraźcie sobie inną sytuację. Wy w sumie z kolegą dogadujecie się bardzo dobrze. Płacicie, on modyfikuje wam statek, ulepsza i w sumie wszyscy są szczęśliwi. Ale ni stąd, ni zowąd na imprezie wasi rodzice się pokłócili. Rodzice kolegi od statku mówią, od dzisiaj nie będziesz się mógł z nim bawić. Żadnych statków, żadnych zabaw, w ogóle masz z nim nie rozmawiać.
Tutaj jest ci bardzo smutno i prosisz swoich rodziców o pomoc. Oni idą do rodziców kolegi i mówią: Słuchaj, co musimy zrobić, żeby nasi synowie z powrotem się kolegowali? Co musimy zrobić, by mój syn znowu mógł bawić się waszym statkiem? Rodzice kolegi patrzą na twoich i szyko myślą: nasz syn jest nie do zastąpienia. Jak mają dobry humor, to mówią: Okej. Nasz syn będzie bawił się z twoim, ale od tej pory raz w miesiącu robicie nam imprezkę i za wszystko płacicie. Wasi rodzice aż robią się czerwoni ze złości i mówią: Ale jak to? Przecież to niesprawiedliwe. Poza tym to my się pokłóciliśmy, a nie nasi synowie. Wtedy rodzice twojego kolegi uśmiechają się szyderczo i mówiąc: Aha, a kto ci niby taki statek zrobi? Nie podoba się to, do widzenia, i trzaskają ci przed nosem drzwiami. Takim właśnie rodzicem mniej więcej okazały się Stany Zjednoczone. W ten oto sposób twoi rodzice przychodzą do ciebie i mówią: Przykro nam, ale od dzisiaj nie będziesz mógł bawić się z tym kolegą. Jedyne co możemy zrobić, to na pocieszenie dać ci pudełko klocków. Nie masz innego wyjścia. Musisz budować własny statek od zera. W porównaniu do kolegi twoja konstrukcja to śmiech na sali. No nie ma czego porównywać. Jego statek jest po prostu we wszystkim lepszy. Tutaj sobie przypominacie, że jak bawiliście się razem, to przecież kilka razy robiliście nagrania, jak ten statek latał. Mówicie: No nic, zrobię instrukcję swojego statku, wezmę klocki i jutro zabiorę do klasy. W waszej klasie jest 30 dzieci. Dajecie każdemu z nich komplet klocków i instrukcje, a ogólnie wszystkim pokazujecie nagranie, że zobaczcie, jaki ten statek był fajny. Wasz statek może nie był najlepszy, ale każdy kolega dostał go za darmo, łącznie z instrukcją. Wszystkie dzieci zaczynają się bawić, składać swoje własne konstrukcje. Już po pierwszej godzinie zabawy w klasie masz 29 zupełnie różnych konstrukcji, plus oczywiście twoja. A po tygodniu różnych pomysłów, wariacji są już tysiące. Mało tego, pamiętacie, że wasza konstrukcja nie była za dobra? Otóż koledzy już dawno powiedzieli, gdzie masz wady. Część ich poprawiła, część dała pomysły, jak można to ulepszyć i poprawić. Nie zapominajcie, że statek, który budował wasz kolega, to tylko on na tym statku zarabiał, ale też tylko on go budował, co trwało o wiele dłużej. Jeżeli wasz kolega w czymś się pomylił, zrobił jakieś błędy, to naprawianie tego albo wszystkie problemy też spadały na niego. Jeżeli coś robicie i macie mnóstwo kolegów, jaka jest szansa, że któryś z kolegów przypadkowo zauważy, gdzie macie błąd, podkaże palcem i mówią: A, tutaj coś ci nie działa, to by można było poprawić. Tutaj powiecie: No dobrze, ale gdzie tu interes? Kolega to brał pieniądze, a ty nie dość, że dałeś pomysł za darmo, to jeszcze i koledzy mają robić za darmo? To prawda, oddałeś swoją pierwotną konstrukcję za darmo, ale w ciągu tygodnia 29 osób pomogło ci w twojej konstrukcji, że tyle co jedna osoba by to robiła w rok, oni zrobili w tydzień. Dodatkowo zawsze są jakieś dzieci, którym w ogóle nie chciało się tego składać, a chciały się tylko bawić. Wziąłeś pomysł swój, wziąłeś kolegów, wykonałeś pracę, czyli złożyłeś najfajniejszy statek, jaki ci się udało, i sprzedajesz ten pomysł dalej. Koledzy nie chce wymieniać się baterii? Jasne, wprowadzasz usługę, że dla takich, którym się nie chce, mogą zapłacić i zrobisz to za nich. A co jeśli twoi koledzy mają kolegów w innych klasach? A co jeśli tamci koledzy mają kolegów w innych szkołach i wszyscy wymieniają się pomysłami do woli. Każdy ulepsza statek po swojemu. Twój pomysł na tyle się spodobał, że szkoły wręcz urządzają zawody na najlepszy statek, gdzie bazowym pomysłem właśnie była ta twoja instrukcja. No dobrze, teraz wyobraźcie sobie, że od tego czasu minęło 5 lat. Z twojej instrukcji i wszystkich konstrukcji kolegów skorzystało już tysiące osób. Statku jest mnóstwo wariacji, a konstrukcja końcowa jest o wiele lepsza od konstrukcji waszego kolegi. Tego po prostu nie można porównywać. A co jeśli rodzice się pokłócą i powiedzą: Od teraz nie bawicie się ze sobą? Nic, ponieważ raz podarowanej wiedzy nie można już zabrać. Nie można zabronić ci składać kolejnych konstrukcji.
Wasz kolega, mimo że był bardzo uzdolniony, nie może się równać z pracą tysięcy osób. Musi spać, odpoczywać, mieć czas dla siebie, a tutaj każdy, nawet poświęcając troszeczkę swojego czasu, to suma tego czasu jest większa niż wasz kolega jest w stanie pracować. Jasne, na początku oddaliście coś za darmo, ale dzięki temu zaoszczędziliście mnóstwo czasu i pieniędzy. Nawet jeśli teraz zarobicie mniej, nie ma to znaczenia, bo kiedy wy już zarabiacie, to nie zapominajcie, że wasi koledzy pracują już nad czymś lepszym. Takim bezczelnym rodzicem waszego kolegi można by było nazwać Stany Zjednoczone, a waszym rodzicem w tej opowieści byłyby Chiny. Nagrałem wam filmik AI bańka za 6 bilionów dolarów. Ale w sztucznej inteligencji nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi też o zaufanie, szybkość rozwoju oraz przydatność. Chat GPT OpenAI zamknięty, nie możesz zajrzeć do środka, to właśnie ten statek zamknięty w akwarium. To wszystko jest na abonament, czyli na baterie, których sam nie możesz wymienić. A klucz, czyli API, jeśli używasz tego profesjonalnie, to tak naprawdę wysyłasz swoje myśli na serwer Google Gemini. To samo, w dużej mierze to wszystko jest zamknięte. Oni walczą za utrzymanie dominacji wyszukiwarki i reklam. Anthropic, kolejny pomysł. Zamknięte. Cloud, Grok Elona Muska. Zamknięty. API, Microsoft. O tym będzie później w dalszej części, ale zamknięte. Copilot jest wciskany na siłę do Windowsów. Będą funkcje zaawansowane, które tak naprawdę będą miały dostęp do całego systemu i patrząc po drodze, którą obiera Microsoft, nie wierzę, że system nie będzie wysyłał jeszcze większej ilości danych na serwery. O prywatności będzie można zapomnieć, a jakichś prywatnych dokumentów to już w ogóle strach by było trzymać na takim systemie. Meta Llama, no to jest takie pół na pół, część otwarte, część zamknięte i powiedzmy w tym jest nadzieja. Oprócz tego, że nie jest to moduł jakby uniwersalny, tylko przede wszystkim Facebook wymyślił sobie, że będzie królem świata wirtualnego i reklamy, czyli kolejny bubel, który nam jest niepotrzebny. Jasne, oczywiście wszystko kupujemy, ale nie wiem akurat, czy kierunek konsumpcji to jest to, co ma nas rozwijać, czyli kupuj więcej i kult przedmiotów. Gdyby te firmy ufały sobie, to współpracowałyby bardziej i prawdopodobnie by były nie do pokonania, ale Chiny dosyć szybko wiedzą, że nigdy coś takiego się nie stanie. Większość tego oprogramowania, ponieważ jest zamknięta, to oczywiście Stany Zjednoczone wymyśliły, jak używać tego jako broń. Już teraz wiadomo, że po pierwsze takie narzędzia mogą kreować umysł, czyli w zależności jak zadasz pytanie i jak da ci odpowiedź, jeśli nie chcesz samemu myśleć, to takie AI będzie starało ci się narzucić poglądy twórcy. Oczywiście ile pieniędzy byśmy nie dostali, to zawsze będzie mało, więc każdy z tych modeli ma wieczny abonament. Płać bez końca. A co jeśli mówisz, a ja chciałbym zrobić samemu, chciałbym mieć prywatność, chciałbym to zainstalować na własnym serwerze. Nie da się. Tu nie będę wam mówił, że nie korzystam z amerykańskich produktów i sztucznej inteligencji. No jasne, że korzystam, testuję, sprawdzam, ale drugą stronę też testuję i sprawdzam, bo po prostu to lubię. Co zrobiło się moim ulubionym testem? Sprawdzanie siły dolara. Tą sztuczkę odkryłem bawiąc się czatem GPT. Kiedy interesowałem się BRICS, że państwa kupują złoto, sprzedają dług publiczny, że spada zaufanie do dolara i zadawałem różne pytania, robiłem analizy, to wychodziło mi, że dolar spadnie do 49% użycia w przeciągu 2-3 lat. Donald Trump jeszcze znacznie to przyspiesza. Robi wszystko, by świat uciekł od dolara. Kiedy robiłem pierwszą taką analizę z czatem GPT, to on mi powiedział, nieważne jakie są sentymenty, założenia, najważniejsza jest logika. Wedle logiki wychodziło mu, że dolar straci swoją siłę w przeciągu 2-3 lat. A co się stało, gdy zadałem mu praktycznie podobne pytania po tygodniu? Nagle jego obliczenia się zmieniły, a spadek do 49% miał już trwać 11 lat.
Zacząłem zadawać kolejne pytania, w ten sposób trochę kwestionując siłę dolara. Co się okazało? Fed może brać pieniądze z niczego, inflacja nie istnieje, a siła nabywcza to jakaś abstrakcja. ChatGPT wręcz odpowiadał jak niewzruszony mędrzec. Nic się nie martw, dolar jest silny i nie do pokonania. Wziąłem te same pytania i zadałem Gemini, produktowi Google. On troszeczkę pomyślał i mówi 2-3 lata. Tak jak wcześniej. Ja mówię, ale jak to? Więc wziąłem odpowiedzi czata GPT i wysłałem mu do analizy. A on mówi, no tak, nawet sobie nie wyobrażasz, ale te odpowiedzi zostały już poprawione przez twórców. Są zrobione w taki sposób, że jak zadasz pytanie, by ci nie mówić tego, co potrzebujesz, by nie sieć niepotrzebnej paniki. A co się stało, gdy Gemini zadałem te same pytania, ale 3 tygodnie później? Nie uwierzycie, 2-3 lata zmieniło się w 10 lat. Jeszcze dla przykładu, jak interesowałem się złotem Fort Knox, zadałem pytanie o to. Mówię, dlaczego audytu nie było od 1974 roku i czy to nie jest podejrzane? Czy nie podejrzane jest to, że Elon Musk z Donaldem Trumpem próbowali przeprowadzić taki audyt, jakby interesowali się tym, co jest w tym skarbcu i też nagle sprawa została urwana i przestali to sprawdzać. ChatGPT troszeczkę pomyślał i mówi, masz rację, to jest podejrzane, masz rację, dobrze zwróciłeś uwagę, że papierowego złota jest 20 razy więcej niż zwykłego. Masz rację, budzi to wątpliwości o uczciwość oraz niebezpieczeństwo. A jak odpowiedź zmieniła się po 2 tygodniach? Fort Knox jest bardzo pewny. Nie masz o co się martwić. To, co tam miało być, to na pewno jest i w ogóle nie ma co się interesować, że mogłoby być inaczej. Konkurencja, jeśli chodzi o Chiny i ich podejście. Alibaba, ich model Qwen jest otwarty i w testach już teraz wychodzi jako jeden z najlepszych. DeepSeek, znane releasy, są otwarte i możesz je uruchomić w domu. Te największe wymagają potężnych kart graficznych, ale w dalszym ciągu możesz cały model uruchomić u siebie w domu, lokalnie. Baidu to samo, z Hipu AI, GLM to samo, otwarty. Powiecie, no i co z tego, ale przecież amerykańskie są lepsze. Czy aby na pewno? Coraz więcej danych dochodzi, że Dolina Krzemowa i poszczególne firmy sięgają po modele open, na przykład Qwen, chińskie. Coraz więcej firm porzuca te zamknięte modele dużych korporacji i woli wybierać chińskie otwarte modele. Po pierwsze, taki mały albo średni startup zaoszczędza na tym minimum $400,000 rocznie. Każdy z tych modeli możesz wgrać całkowicie lokalnie, modyfikować, dodawać, trenować na prywatnych bazach, łączyć to ze sobą i robić mnóstwo rzeczy, by dostosować to pod siebie, tak jak model statku na przykładzie klocków, o jakich Wam mówiłem. Powiedzcie mi, na jakiej zasadzie rozwiązanie amerykańskie ma teraz wygrać, jeśli nawet sami Amerykanie już biorą modele chińskie i na nich pracują. A pamiętacie, jak wam mówiłem o tym dzieleniu, że końcowy produkt zawsze jest wtedy lepszy, czyli nawet oni jakby podłączyli się do ulepszania tej myśli. To jakim cudem modele zamknięte mają być końcowo lepsze. A nawet jeśli już by były lepsze, to byłyby o wiele droższe, ponieważ każdy sobie rzepkę skrobie. A jeśli pracujecie nad jakąś przełomową technologią, nad nowym lekiem, który uleczy ludzkość, albo nad jakimś innym zagadnieniem, to wybralibyście rozwiązanie, które nie wiecie, co robi z waszymi danymi i dostaje wasze pełne myśli, czy wolicie system otwarty, który modyfikujecie pod siebie i macie pełną kontrolę, co dzieje się z waszą myślą, waszymi danymi? Świat nie kończy się tylko na Ameryce, więc jak sądzicie, te biedne kraje, drobni studenci z różnych krajów rozwijających się, czy będą sięgać po te zamknięte, drogie modele, czy może otwarte i tanie? A ja, jako zwykły użytkownik, sądzicie, że wprowadzam jakiekolwiek wrażliwe dane do amerykańskich korporacji, czy też używam otwartoźródłowych sztucznych inteligencji na własnym serwerze? Może są mniejsze, może są wolniejsze, ale są bezpieczniejsze. Tutaj kolejny pomysł zachodniego
świata. Zróbmy wszystko na abonament, podnośmy ceny i bądźmy coraz bardziej zachłanni. Najlepiej, żeby cały świat był na abonament. Teraz na chwilę chciałbym odejść od samego oprogramowania i pokazać Wam, dlaczego Stany Zjednoczone stały się krainą paranoi. Według raportów Marco Polo między 38 a 40% osób, które pracują na rynku sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych, to etniczni Chińczycy, czyli albo pochodzą z Chin, albo z Tajwanu. Stany Zjednoczone bez udziału albo pracy tych osób nie mają w ogóle szans w rozwoju. Ankiety z Princeton, Harvardu i MIT już teraz pokazują, że ponad 60% etnicznych Chińczyków czuje się w Stanach Zjednoczonych zagrożonych. Wyobraźcie sobie, że jesteście geniuszem, ale wychowaliście się w Chinach. Piszecie niewinny list do kolegi, a po chwili wpada do ciebie FBI i mówi: tu na pewno już jesteś biegiem i rzucają cię na ziemię i masz wielogodzinne przesłuchania. Nie, to nie żart. Tam takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w biurze albo w laboratorium i pracujecie nad super chipem albo nad jakimś niesamowitym kodem właśnie do tej sztucznej inteligencji. Utknęliście, potrzebujecie pomocy, idziecie do kolegi, biurko obok, czy tam do innego pokoju i mówicie: zobacz, próbuję to rozwiązać od kilku godzin, ale nic mi nie wychodzi. Może ty mi pomożesz. I właśnie dopuściliście się zdrady, a w najlepszym przypadku popełniliście przestępstwo. Według prawa, jeżeli wasz kolega jest Chińczykiem i nie ma obywatelstwa amerykańskiego, właśnie dokonaliście eksportu zakazanej technologii. Czy wyobrażacie sobie, że teraz w tej krainie wolności podchodzicie do biurka i zanim coś powiecie, to powinniście powiedzieć: ej, pokaż mi najpierw paszport, to będę wiedział, czy mogę z tobą rozmawiać. Już teraz widać, że te osoby mówią: mam dość, nie jestem szpiegiem, jestem ciągle podejrzewany, tutaj jest mnóstwo ograniczeń, pakuję się i jadę do Chin. I co się dzieje? Jak jesteś mega zdolny, to bardzo możliwe, że dostajesz dotacje bez pytań, własne biuro, sprzęt i mówią: my nie będziemy ci przeszkadzać, ty sobie tutaj spokojnie pracuj. To cały budynek, dzielnica, a może miasto podobnymi superzdolnymi ludźmi jak ty. Wymieniajcie się ideą, współpracujcie, rozmawiajcie, rozwijajcie się. Ale czy tym wszystkim nie była kiedyś Ameryka i Dolina Krzemowa? Tutaj chciałem wam powiedzieć o odcinku Czarnego Lustra, serialu, którego bardzo lubię. Odcinek nazywał się Common People, czyli zwykli ludzie. Historia o Raven Mine, gdzie leczenie ratuje życie naszej bohaterki. Ale bardzo szybko okazuje się, żeby dalej żyła, musi płacić do końca życia abonament. Tutaj, w tej krainie fantazji, nie może poruszać się poza zasięg specjalnych nadajników, bo wtedy lekarstwo przestaje działać. I co się okazuje? Po chwili plan, na którym byłeś, czyli ten abonament, nie wystarcza. To, co było zwykłym komfortem życia, teraz nazywa się Deluxe i kosztuje 2 razy więcej. A w zwykłym planie bezwiednie zaczynasz klepać reklamy. 2 osoby rozmawiają, mówią na przykład: boli mnie głowa, a ty bezwiednie mówisz: a, boli cię głowa, na to będzie takie i takie lekarstwo, możesz je kupić w aptece za rogiem. By to wyłączyć, musisz już płacić abonament Deluxe, który wcześniej był zwykłym normalem. Chcesz pojechać kawałek dalej? Jasne, ale to jest tylko w abonamencie super deluxe, na który cię nie stać. Film ma proste przesłanie, że już lepiej nie żyć, niż żyć w takim świecie. Tutaj powiem wam, że jestem fanem smart home, czyli inteligentnego domu. Lubię, jak u mnie w domu przechodzę przez korytarz, zapala się światło, jak dzwoni do mnie kurier, to dostaję SMS-a i mogę mu odpowiedzieć. Jak wchodzę do łazienki, to zapala się światło. Jak podnoszę deskę, to włącza się podgrzewanie, czy że dostaję komunikat, jak w domu jest otwarte jakiekolwiek okno. W taki oto sposób kupiłem sobie miernik energii firmy Shelly. On pokazywał mi, ile mój dom zużywa prądu z podziałem na fazy. Przez 2 lata korzystałem z tego urządzenia i byłem bardzo zadowolony. Po 2 latach, mimo że to urządzenie już kupiłem, pojawiły się na nim
update'y, czyli poprawki, które włączały jakieś nowe płatne opcje. Jeżeli chciałem te statystyki, które miałem wcześniej, to teraz były w jakimś właśnie płatnym planie. No ale mówię, no nic, i tak wysyłam te wszystkie dane do siebie na serwer, więc on zbiera statystyki poza tym urządzeniem. Ale tu twórcom było nadal mało. Dalej byli jeszcze bardziej chciwi. Aż wypuścili taką poprawkę, która jak zaczęła się automatycznie instalować, uszkodziła całkowicie urządzenie. W terminie fachowym nazywa się to zbrikowała, czyli zamieniła działające urządzenie w cegłę. Urządzenie kosztowało 600 zł, więc nie chciałem poddawać się łatwo i tracić dostępu do tego sprzętu. Że teraz muszę kupić specjalistyczny sprzęt, żeby podłączyć się do tego urządzenia i spędzić ileś godzin na naukę, jak teraz to naprawić po twórcach. Nie będę tu ukrywał, po prostu się wściekłem. Ponieważ urządzenie kosztowało prawie 600 zł, opisałem mój problem i sprzedałem urządzenie za 200 zł, za 1/3 ceny. I co zrobiłem? Kupiłem chińskie urządzenie, które ma wyświetlacz, jest o wiele bardziej nowoczesne i nie ma żadnego abonamentu. Po prostu działa. Jak rozumiecie, doprowadziło to do takiej sytuacji, że teraz jak mam kupić jakiś czujnik do domu, to wręcz sprawdzam, żeby na pewno nie był amerykański. Pomijam, że nowe chińskie urządzenie kupiłem za 150 zł. Tak, dobrze słyszeliście, 1/4 pierwotnej wartości amerykańskiego i dodatkowo jeszcze było lepsze. W skrócie, Smart Dom mam od około 4 lat i postęp, jaki wykonali Chińczycy w tym sektorze, te wszystkie urządzenia, jest niesamowity. Nie chodzi tylko o czujniki. Mam ryżowar. On wysyła mi komunikaty, mówi, kiedy coś się ugotowało, nie ugotowało. Mam do tego grafikę, wszystko w Home Assistant. To taki otwarty system, który jest w stanie połączyć wszystkie firmy w jeden ekosystem. A co się stało, jak kupiłem filtr do wody, który nie miał obsługi i nie działał w moim Home Assistant? Musiałem troszeczkę pokombinować, poprosić też o pomoc sztuczną inteligencję i obsługę napisałem sobie sam. A dlaczego? Bo Home Assistant jest systemem otwartym. Każdy może dopisać tam część kodu, każdy może dopisać obsługę do następnych urządzeń i nie ogranicza się tylko do tego, co wymyślił producent tego systemu. Jeśli ktoś z Was kiedykolwiek montował jakiś film, edytował zdjęcia, to istnieje duża możliwość, że szybko wpadł na pakiet Adobe. Kiedy zaczynałem swoją przygodę z tym pakietem, kupowało się jakąś wersję, na przykład niech będzie 6, to chyba była ostatnia, którą kupowałeś i mogłeś jej używać bez końca. Producent musiał naprawdę bardzo się postarać i zbudować nową funkcjonalność, na podstawie której podejmowałeś świadomą decyzję, że chcesz jeszcze raz zapłacić za ten produkt, a raczej nową wersję, która posiada te wszystkie ulepszenia. A jak jest teraz? No teraz jest wieczny abonament. Kupujesz to i masz opłaty miesięczne. Producent, gdy przechodził na ten model i był duży szum, mówił, że musimy dostawać pieniądze na bieżąco, żeby się rozwijać, ale dzięki temu produkt końcowy będzie lepszy. Nie pamiętam teraz, jakie są ceny pakietów, ale są na tyle wysokie, że opłata miesięczna dla takiego domatora jak ja, który czasami chciałby sobie podłubać, nie ma najmniejszego sensu. Kiedyś używałem tego pakietu komercyjnie. Czy plan subskrypcji poprawił jakość mojego życia? Tak, jeśli celem było ciągłe się wkurzanie. Korzystałem wtedy z pakietu Adobe Premiere. Tam się ciągle coś psuło, tam ciągle coś się wieszało. Mało tego, czasami potrafiłem robić projekt 3 dni i on się zepsuł w taki sposób, że jeśli nie masz kopii bezpieczeństwa, nie byłeś w stanie otworzyć tego projektu. Nie używam produktów Adobe już od kilku lat, ale wystarczy zerknąć na ich forum, by dowiedzieć się, że nic w tej kwestii się nie zmieniło. Błędów jest co niemiara, a model jest płać i płacz.
Firma przez dłuższy czas była rzeczywiście niezastąpiona. Doszło do takich absurdów, że teraz, jeżeli użytkownik chce anulować subskrypcję, to potrafi mieć napis, że będzie musiał zapłacić karę i różnica anulowania tej niewykorzystanej subskrypcji jest prawie taka, jakby po prostu zostawił to tak, jak jest. Oczywiście tracąc pieniądze. Dlatego na YouTubie jest na przykład bardzo dużo porad, jak uwolnić się od tej firmy. Tłumaczą, jaki program zamienić czym. Kilka lat temu sam musiałem się tego nauczyć i teraz pakiet Adobe w ogóle mi jest niepotrzebny. Czy kiedykolwiek wrócę do tej firmy? Sądzę, że już nie ma na to szans. Więc jak sądzicie, lepiej, żeby firma wzięła ode mnie kiedyś trochę pieniędzy, czy próbowała zabrać maksimum i końcowo nie wydaje na to nic, bo zostałem wręcz zmuszony do szukania alternatywy. Tutaj jest kolejny przykład z taką firmą TeamViewer. To jest firma, która świadczy usługi zdalnego połączenia z komputerem. Linus, taki znany kanał techniczny, kupował u nich licencje. Kupił tych licencji wręcz za dziesiątki tysięcy dolarów. Na nasze to pewnie kupił za 150, nawet 200 tysięcy złotych. Namówiono go na zmianę wersji i w umowie licencyjnej było napisane, że ma licencję wieczystą, czyli do końca swoich dni może używać tego programu. W swojej koncepcji program ma służyć do połączenia z drugim komputerem i byś mógł na nim pracować jak u siebie. Poza poprawą bezpieczeństwa, to co ty możesz wiecznie w takim programie ulepszać? To jest tak, jakby teraz producent stwierdził, że będzie sprzedawał ci nóż i widelec na abonament i że ciągle będzie chciał to ulepszać. Czy wy widzicie jakieś zmiany przez lata, że nóż i widelec powinien się w ogóle zmienić? I właśnie w taki sposób producent tego TeamViewera wytrzymał chyba za 4 lata i powiedział, no nie, no ludzie nie będą kupować już nowych wersji i trzeba coś z tym zrobić. I zrobili, napisali, że wersja, która miała być wieczysta, zostanie teraz wyłączona. Kanał Linusa ma chyba łącznie 1 bilion wyświetleń. Tak, dobrze słyszycie. On na tego maila zareagował tak entuzjastycznie, że nagrał cały film tłumacząc ten mechanizm i nie zostawiając na firmie suchej nitki. Powiedział, że od teraz to nigdy nie skorzysta z tego produktu. Tu wracamy do modelu, który wam tłumaczyłem na klockach. Ja korzystam ze zdalnego połączenia, które nazywa się Razdesk. Jeżeli nie chce mi się nic robić, to korzystam sobie z tego programu i płacę abonament, by jakość połączenia była stabilna i bym miał dodatkową funkcjonalność. Ale ponieważ cały program jest open source, to zainstalowałem sobie ten program u siebie na serwerze i łączę się z własnym serwerem i połączenie mam w 100% prywatne i nie płacę za to nic. Program robi się liderem w branży ze względu na to, że takich domatorów jak ja jest tysiące, a te osoby, którym się chce, sprawdzają kod, autentycznie go ulepszają, poprawiają, rozwijają program. W dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest nie używać programu do zapamiętywania haseł. Programu, który uzupełnia ci hasła do milionów usług, z których korzystamy. Dla bezpieczeństwa najlepiej, żeby każde hasło do konta było inne, było mega długie i jeszcze przydałyby się kody czasowe. Tylko jak to wszystko zapamiętać? Przed nagraniem filmiku specjalnie sprawdziłem, ile ja mam zapisanych różnych rzeczy i mam prawie 1000 różnych haseł. Kiedyś korzystałem z takiej firmy LastPass. Musiałem płacić wieczny abonament i wszystkie moje hasła, fakt, że były szyfrowane, ale były trzymane na serwerze tej firmy. Kiedy już dawno korzystałem z innego programu, pojawiła się wiadomość, że do tej firmy LastPass było włamanie i wypłynęło miliony kont do sieci. Firma robiła wszystko sama, więc jak tłumaczyłem wam na tym statku,
cała odpowiedzialność i wszystkie problemy też na nią spadły. Ja korzystam z takiego programu, który się nazywa Bitwarden. Jeśli jestem leniwy, wystarczy, że zaloguję się do nich na serwer, zapłacę abonament i mam wszystkie funkcje i mogę zapisywać tam hasła. Ale ja mam ustawione, że łączę się tylko na własny serwer i wszystko trzymam u siebie. I nie płacę za to dosłownie nic, zero. Powiecie, no ale jaki jest zysk wtedy dla tej firmy? To bez sensu. Ano taki, że miliony osób korzysta z tego projektu, czyli miliony osób przegląda kod pod względem błędów. Miliony osób bez końca go ulepsza. Dla tych, którzy chcą wykupić abonament u tej firmy, po prostu ich produkt jest o wiele lepszy. A czy ja, będąc zadowolonym, właśnie powiedziałem wam w filmie, jak ten program się nazywa i dlaczego go używam i jest to darmowa reklama? No jasne. Tutaj przejdźmy do największej broni Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o oprogramowanie Windows. Pierwszy błąd tej firmy to pycha. Jesteśmy niezastąpieni i nie poradzisz sobie bez Windowsów. Dlatego już od iluś lat nie słuchają swoich użytkowników i zamieniają Windowsa w słup reklamowy, w biometrię, wyciąganie danych. Windows też ma konstrukcję zamkniętą. Tutaj chciałbym wam opowiedzieć trochę o moich spostrzeżeniach, czyli jako użytkownika końcowego, a później rozszerzyć, jak to wygląda oczami Chin. Czy sam jako użytkownik końcowy przeszedłem już na Linuxa? Jeśli chodzi o serwer, zdecydowanie. Jeśli chodzi o komputery osobiste, korzystam nadal z Windowsa, ale od powstania Windowsa 11 korzystam praktycznie od początku z Windowsów modowanych. Co to znaczy? To znaczy, że Windows jest tak zmieniony, żeby pousuwać z niego te wszystkie wynalazki, które Microsoft daje na siłę. Nie mam Copilota, albo mogę go włączyć oczywiście, jeśli chcę. Mam pousuwane wszystkie reklamówki, telemetrię, masę usług, z których nie korzystam i Windows zamieniłem w takie mini klocki Lego, czyli że jak najwięcej rzeczy, żebym mógł włączać, wyłączać, a nie żeby oni decydowali za mnie. Czy ogólnie próbowałem Linuxa? Oczywiście już z niego korzystam na wirtualnej maszynie, na swoim serwerze. Po prostu jest kilka programów, które używam notorycznie dla swojej wygody. Nie znalazłem na razie odpowiedników na Linuxie, a raczej ten program, na który czekam, on się nazywa Playnite do gier, dopiero ma być portowany na Linuxa. Wtedy najprawdopodobniej już całkowicie zmienię system. A co się stanie, jeżeli Windows zablokuje możliwość modyfikacji Windowsa albo Windows 12 będzie na abonament, bo są i takie ploteczki. Wtedy powiedzmy nie ma, że boli, przenoszę się natychmiast i żegnam się z tym systemem. A jak teraz korzystam? Mam niedużą przenośną konsolę, taki komputerek, który ma ekran 10 cali i waży mniej niż kilogram. A jeśli potrzebuję mocy dużego komputera, łączę się zdalnie i gram sobie w 4K, montuję filmy czy korzystam ze sztucznej inteligencji. Linux jest na tyle plastyczny, że nic mi nie przeszkadza w tym, że na przykład jednocześnie gram, a żona ogląda filmy, albo ktoś inny słucha audiobooków, albo dodatkowo działa mi menadżer haseł, czy zdalne łączenie do innych maszyn oraz masę innych usług. Z każdym dniem ilość programów albo usług, z jakich korzystam, nie ma nic wspólnego z systemem, na jakim pracuję. One są niezależne od systemu. A pamiętacie, co wam mówiłem o tej zachłanności? Więc Microsoft coraz więcej usług stara się pchać w stronę abonamentu. W końcu pisanie listów lub kalkulacji w Excelu, ile tam można robić ulepszeń. To taki nóż i widelec, ale to też im nie wystarcza i zaczynają pchać do tego abonament. Płać za to wiecznie. Microsoft swoje największe pieniądze ma z rynku serwerów, usług Azure i pokrewnych, a najwięcej za Windowsy płacą firmy, urzędy, instytucje publiczne i inne korporacje. Microsoft jest jak taki potwór, który jest wiecznie nienajedzony.
wymyślił Xbox Game Pass, czyli wypożyczanie gier. Z początku brzmiało to jak świetny pomysł. A jak jest teraz? Teraz jesteśmy już znowu w obłędzie jak z filmu Czarnego Lustra. Abonament taki zwykły to teraz jest super plus i 200 czy 300% droższy. Już taniej jest kupić te 3 gry w roku, w które chcemy pograć, niż wiecznie płacić za wypożyczenie. Microsoft też kupił taki serwis, nazywa się GitHub. To jakby taka stolica 1000 statków, o których wam mówiłem. Tam są najróżniejsze drobne projekty, które możesz pobrać za darmo. Są pomysły na gotowe statki, są pomysły, jak budować następne. Każdy może podglądać kod takiego programu i zgłaszać swoje sugestie, błędy, pomagać rozwijać, w zależności co kogo interesuje. Tutaj Microsoft na siłę wpycha do tego GitHuba swojego Copilota i zaczyna robić różne ruchy, więc tylko czekam, aż zamieni tego GitHuba w kupę gruzu przez swoją zachłanność. Microsoft jeszcze ma kolegę z klasy, tak bym określił Apple'a i jego iOS albo jego komputery Maci. Ten kolega skupił się tak bardzo na zarabianiu, że zapomniał o tym, że wypadałoby się rozwijać. Kiedyś ten kolega był maniakiem kontroli, ale przynajmniej pomysły miał rewolucyjne. Jeśli chodzi o jego zachłanność, tutaj w mojej ocenie nie miał sobie równych. A jak jest teraz? Apetyt na zysk u tej firmy nie spadł, ale dochodzi do takich absurdów, że jak sprzedają ci teraz nowy telefon, to jest on z obietnicą funkcji, których jeszcze nie ma. Pierwszy iPhone, który pojawił się na rynku, miał faktor wow. A teraz nie dość, że ciągle odgapia pomysły od kolegów, to już mówi: kup mój produkt teraz, a efekty mojej pracy zobaczysz za parę lat. Już teraz dochodzi do takich absurdów, że reklamuje produkt z funkcjami, które jeszcze nie działają. To mniej więcej tak, jakbym powiedział wam: kup samochód dziś. To fakt, on ma 3 koła, ale obiecujemy, że 4. koło zamontujemy ci za 2 lata. Czy to ma sens? No w mojej ocenie nie. Na te obietnice to nawet już nie chcą nabrać się Amerykanie i sprzedaż ich produktów cały czas spada. Tak, dobrze słyszeliście. Najbardziej innowacyjna firma na świecie ma coraz niższą sprzedaż i odstaje od konkurencji. I tu dochodzimy jeszcze do najgorszego problemu, czyli problem szalonego rodzica. Stany Zjednoczone oczywiście Windowsa, Apple'a i wszystkie produkty amerykańskie zaczynają traktować jak broń. Śmieją się i trzasnęły drzwiami Rosji, Iranowi, Chinom, komu się tylko da. Śmieją się i mówią: jak sobie dasz radę bez nas? W taki sposób, jak ich zagrożeniem była firma Huawei, postanowili ją zniszczyć na podstawie różnych niepotwierdzonych ploteczek. Mówiłem wam, stali się paranoikami. Huawei, nie mając innego wyjścia, zaczął budować Harmony OS Next. Tutaj wielu z was powie: ale ten system jest do niczego i on nigdy nie zastąpi Windowsa. Czy aby na pewno? Po pierwsze, system jest zaprojektowany tak, by nikt nikomu nie groził. Otwarta dłoń. Po drugie, już teraz, jak widziałem konstrukcję Huawei'a, czyli laptopy, telefony, ma on unikatowe funkcje. Na przykład stawiacie telefon obok laptopa, ruszacie lekko palcem po ekranie telefonu i ekran z telefonu przeskakuje i znajduje się na ekranie laptopa. Nagle z systemu na laptopie jesteście w stanie sterować telefonem. Dosłownie w 3 sekundy. Nic nie trzeba instalować, raz i działa. System ma już swoje wersje, że będzie wręcz w lodówce, w telewizorze, w każdym praktycznie sprzęcie. A co z resztą świata? Jak sądzicie, jeżeli ten system nie będzie blokowany,
to państwa, które dopiero zaczynają swoją drogę, takie jak rozwijające się, nie wiem, Afryka, Ameryka Południowa czy Daleki Wschód. Czy uważacie, że takie państwa wybrałyby Windowsa? Tutaj pojawia się kolejny problem, jak z filmu Nieśmiertelny. Może być tylko jeden. Żadna amerykańska korporacja nie ufa sobie nawzajem i chce być liderem absolutnie prawie we wszystkim. Wręcz wedle zasady może być tylko jeden. I zwycięzca dostanie najwięcej pieniędzy. Chiny, jako ten rozsądny rodzic, powiedziały: dzieci, możecie się bawić, wymyślajcie najlepsze konstrukcje, ale jest jedna żelazna zasada. Nie możecie kłócić się między sobą, musicie dzielić się zabawkami i pamiętajcie, wszyscy mamy wspólny cel, czyli chcemy być najlepszą klasą w szkole. Już teraz widać tego efekty, bo firmy masowo na przykład adaptują system Huawei'a. Firma BYD, czyli od samochodów, nie wymyśla całkowicie autonomicznej jazdy opartej na sztucznej inteligencji, tylko część rozwiązań bierze od kolegów, dokłada swoją pracę. Dzięki temu użycie takiego systemu w amerykańskim świecie, to zanim firmy się dogadają, to są lata kłótni, jak podzielić zyski, a w Chinach podejście jest: na pewno zarobimy i się dogadamy i pamiętajcie, dzieci, nie kłócimy się między sobą, bo chodzi o to, by nasza klasa była najlepsza. W taki oto sposób wymiana innowacji między firmami w Chinach trwa tygodnie, no może miesiąc czy dwa, a wymiana tych samych informacji, dzielenie się innowacjami w amerykańskim świecie trwa lata. Nikt nikomu nie ufa i powiela pracę, co generuje olbrzymie koszty i wydłuża czas. Przez szalonego rodzica Chiny w ciągu 2 lat chcą wyrzucić ze wszystkich urzędów publicznych Windowsy. Chcą zastąpić ich otwartym swoim systemem. Chcą wyrzucić wszystkie procesory, chcą wyrzucić wszystkie karty graficzne. Więc końcowo to ich dziecko, czyli taki Microsoft, na tym wszystkim straci. A co się stanie, gdy wszystkie dzieci zaczną bawić się nowym systemem, czyli 1,4 mld Chińczyków? Świat zacznie spoglądać na to z zaciekawieniem i uwierzcie mi, spodoba im się ta otwartość. Tutaj chciałem wam powiedzieć troszeczkę o firmie Steam, która według mnie jest przełomowa. Ta firma nie znosi swojego kolegi z klasy, czyli Microsoftu, i po prostu mu nie ufa, ponieważ jest zbyt zachłanny. Firma zajmuje się sprzedażą gier. Windows to, można powiedzieć, świat gier na komputerze. By producenci chcieli produkować gry na inny system, to gracze muszą zacząć grać na tym systemie, ale żeby gracze zaczęli grać na tym systemie, to muszą być gry na ten system i koło się zamyka. I tak oto powstał Proton. Nazwijmy to, że to jest taki most między światami. Teraz służy on do tego, by uruchomić grę na Linuxie, ale robi to w taki sposób, że jakby łączy te dwa światy. Jest takim mostem, że gra myśli, że jest uruchamiana częściowo pod Windowsami, korzystając z jego funkcji, ale tak naprawdę działa pod Linuxem. Ponieważ firmie nie zależy na jakimś szpiegowaniu, usługach dodatkowych i wpychaniem ludziom usług, które nie chcą, już teraz gry, mimo że są jakby tłumaczone z jednego systemu na drugi, potrafią działać lepiej niż na Windowsach z tymi wszystkimi dodatkami, o które nie prosisz. Mówiłem wam, że firma czerpie największe zyski ze sprzedaży gier. Żeby zabezpieczyć swoje źródło dochodów, to ten ich sklep z grami jest zamknięty. Ale Proton, ta warstwa tłumacząca, jest otwartoźródłowa, czyli dali całą instrukcję tego statku, jak to jest zrobione i każdy może to wziąć i na tej podstawie budować swoje konstrukcje.
Tutaj Chiny nie będą wymuszać na swoich dzieciach nie baw się Windowsem, bo tak nie można. Po prostu wezmą instrukcję tego statku, czyli Protona i zaczną pomału go wdrażać u siebie. Plus dodatkowo wszyscy, którzy są zmęczeni polityką Microsoftu, już teraz zaczynają przechodzić na Linuxa. A co się stanie, jak uzbiera się odpowiednia ilość osób, czyli odpowiednia ilość bazy klientów? Firmy, producenci gier pójdą za tą bazą klientów, bo to tam będą pieniądze. Rozumiecie, że szalony rodzic chciał tak strasznie rządzić, że wyrzucił wręcz swoje dziecko z kąpieli. Ponieważ rodzic jest szalony i wszystkim grozi, to nawet Europa zaczyna wprowadzać do swoich urzędów różne wersje Linuxa, wiedząc, że nikim tej wiedzy nie zabierze i nikt ich nie będzie tym szantażował. Tutaj przechodzimy do kolejnego punktu. Świat kart graficznych i akceleratorów do sztucznej inteligencji. AMD zaczyna gubić swoją drogę i pod Windowsami wpadła na pomysł, by uśmiercać karty szybciej. Teraz się z tego wycofała pod presją ludzi, ale generalnie obrała taki kierunek. Ale ta firma zrobiła jedną rzecz niesamowitą. Pod Linuxem jej sterowniki są w 100% otwarte, czyli każdy może zobaczyć, jak to jest zrobione i rozwijać te sterowniki. W efekcie nie dość, że sterowniki pod Linuxa dla AMD są najlepsze, to jeszcze dodatkowo nie korporacja decyduje, kiedy danej karty nie będziemy używać, bo jest za stara. Decyduje o tym społeczność, ile będzie chciała tworzyć wsparcie dla danej karty graficznej. Tutaj mamy największego konkurenta, czyli Nvidia, która ma najlepsze karty graficzne oraz akceleratory do sztucznej inteligencji. Firma korzysta z tego, że jest teraz najbogatszą firmą na świecie, a jej rozwiązania są przełomowe. Dlatego jej otwartość w Linuxie to jakiś żart. Ograniczeń jest co niemiara, a sterowniki pod Linuxa są o wiele gorsze niż sterowniki AMD. Wszyscy, którzy chcą zagłębić się w świat Linuxa, mówią: jeśli chcesz mieć mniej problemów, wybierz kartę AMD. A do profesjonalnych zastosowań renderowanie grafiki i sztucznej inteligencji Nvidia napisała zamknięty pomysł, który nazywa się CUDA. Tak oto powstał Spectra Computer projekt Scale. To projekt, który pozwala skompilować kod CUDA tak, by dało się go uruchomić na karcie AMD. Intel projekt Cyclomatic One API. Intel idzie nawet o krok dalej. Buduje narzędzie, które nie tylko miałoby skompilować kod CUDA, a miałoby przerobić to na kod ogólny. Czyli raz przerobiony kod całkowicie trafia, powiedzmy, do takiego uniwersalnego świata i potem możesz go uruchomić na dowolnej karcie. Nvidia, AMD, Intel. Tutaj chciałem Wam opowiedzieć o projekcie Z-Luda. To jest projekt polskiego programisty Andrzeja Janika. On stworzył warstwę, która pozwalała bardzo skutecznie odpalać projekty CUDA na kartach Intela, a później AMD. Nie wierzmy w bajki. AMD, jak zobaczyło ten projekt, to po cichu zaczęło go finansować. Oczywiście tutaj wkroczyli prawnicy Nvidii i zmienili swoje zapisy, że nie wolno ci tłumaczyć naszego języka na żaden inny i projekt został zamknięty. A co zrobili Chińczycy, widząc, że rodzic jest szalony? Po pierwsze, rozbudowują własne projekty kart graficznych. Ponieważ na własne życzenie nie ufają szalonemu rodzicowi, rozbudowują całkowicie od podstaw projekt CAN. Jest to standard, który nie dość, że jest całkowicie niezależny, to jeszcze ma w sobie wbudowaną część, że są w stanie używać standardu CUDA. A słyszeliście o takim panu James Sweng? Przez 15 lat była to prawa ręka Jasona Huanga i dyrektor generalny Nvidia na rynek chiński. Co zrobił? W 2020 roku zrezygnował z wielomiliardowej pensji w Nvidii, zabrał część swoich kolegów, inżynierów z Nvidii i postanowił stworzyć własną firmę.
Jego standard nazywa się Musa, jest to odpowiednik CUDA. Firma w ciągu 88 dni zaczęła być warta miliardy. Ten pan również pracował dla HP i Della. Po 2 latach pracy wypuścili kartę graficzną MTT S80 na PCI 5.0. Oczywiście wszyscy byli bardzo ciekawi tej nowej karty i na przykład Game Nexus zamówił taką kartę, by ją przetestować. Ludzie podczas testów wręcz płakali ze śmiechu. Karta żarła prądu co niemiara, a gry chodziły w zawrotnych 5 FPS-ach. Sam nawet na rynek polski widziałem te artykuły, jak to pękają ze śmiechu z beznadziejnej karty. Teraz karta jest w stanie uruchomić Wukonga, który jest na Unrealu 5. Jak Unreal 5 działa, wszyscy wiemy, potrafi zarżnąć wręcz kartę 5090 w 4K, a tutaj karta po tak krótkim czasie Wukong działa w Full HD z ray tracingiem, który zjada najwięcej mocy karty. Nowa seria Lushan, która chyba będzie na początku 2026 roku, już dumnie zapowiedziała, że będzie wzrost ray tracingu 50-krotny. Czyli w rok, 2 lata firma robi skoki po 10. Gwarantuję wam, że za 5-10 lat nikomu nie będzie do śmiechu. Nie wierzycie? Wszyscy śmiali się do rozpuku z pierwszych smartfonów chińskich. A czy teraz się śmiejecie? Czy co druga osoba używa właśnie takiego smartfona? Co drugi chiński smartfon potrafi zdobywać prestiżowe nagrody, jeśli chodzi o robienie zdjęć i wideo. Firma Nvidia 30% swoich zysków czerpała z rynku chińskiego. A co spowodował szalony rodzic? Przyspieszenie odejścia od firmy Nvidia i jak najszybciej utraty zysków dla tej firmy. Przecież to firma amerykańska. Słyszycie jakieś szalone historie o przemycaniu kart graficznych, ale nie trzeba ich już przemycać. Bardzo dużo tych kart można normalnie kupić w Chinach ze względu na to, że Nvidia umówiła się z Trumpem i za dodatkową opłatę mogła sprzedawać te karty legalnie. Ale już teraz zamówienia są coraz mniejsze. Mało tego, Chiny wprowadzają ograniczenia typu możesz używać karty Nvidia, ale tylko wtedy, kiedy nie znajdziesz odpowiednika naszej produkcji. Karta AI Nvidia to koszt chyba 40 czy 45 tysięcy jednej sztuki. Co robią mniejsze firmy w Chinach? Jeśli już, to kupują karty RTX 5080, które w porównaniu do akceleratorów AI są o wiele tańsze, potrafią je przerabiać i wlutowywać o wiele więcej RAMu, na przykład karty 4090, do których jest wlutowywane 96 GB RAMu, a zamiast ładować szalone pieniądze w karty graficzne, Chińczycy zaczęli poprawiać kod, by on był wydajniejszy na tych kartach, co są. W efekcie już widać olbrzymi skok jakościowy i różnicę działania chińskich modeli. A jak wygląda rynek procesorów? Intel i AMD są zamknięci za architekturą x86, x64. Nie możesz zrobić takiego x86 bez posiadania konkretnych patentów. Macie jeszcze architekturę ARM i tego z kolei nie możecie zrobić, nie posiadając patentu ARM Holdings, czyli licencji ISA. Co zrobił szalony rodzic? No oczywiście, jak zawsze, zamienił te licencje w broń. Efekt? Szalony rozwój RISC-V, czyli budowa otwartoźródłowych procesorów, które nie są zamknięte za żadną licencją. Czy patrząc na te podziały, sądzicie, że teraz jakiekolwiek państwo, które chciałoby spróbować robić swój procesor, zdecydowałoby się na kupienie albo opłacanie licencji, którą nawet jak opłacasz, to mogą ci zabrać wedle swojego widzimisię efekt szalonego rodzica? No wydaje mi się, że nie. Chwaliłem wam Linuxa i to, że jest otwartoźródłowy. No i oczywiście jest wiele innych projektów, które są niekomercyjne i mają otwarte
źródło. Otwarte źródło to pomysł, który miało łączyć wszystkie narody, wszystkich ludzi bez różnicy. Każdy, kto chciał, mógł wskoczyć do tego pociągu. Co robi rodzic, który ma manię wielkości, uważa, że jest niezastąpiony i wszyscy wiecznie będą się go słuchać? Nawet tu z powodów swojej paranoi z Linuxa zaczyna wyrzucać Rosję, Iran, inne państwa. To już nagle nie jest wspólna myśl, tylko sam wymusza, by świat się podzielił. Czy jakbyś w pracy miał kolegę, który wpadł w załamanie nerwowe i w najgorszym momencie choć raz wymachiwał nożem, to czy później z powrotem byś wrócił do trybu, nic się nie stało, czy już zawsze byś mu nie ufał i trzymał się troszeczkę z boku? Chcę, żebyście wiedzieli. Jeszcze pamiętam czasy, kiedy bawiłem się na pierwszym pececie albo na Amidze. Teraz czasy są zupełnie inne, ale jedno jest pewne. Czas bardzo szybko idzie do przodu. Za 10-15 lat wydaje mi się, że ten szalony rodzic zostanie z tymi pomysłami na lodzie. To nie jest związane z oprogramowaniem, ale jak wiecie, każdy rozwój to pieniądze. Pieniądze rządzą światem. Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, szalony rodzic powiedział: pieniądz też może być bronią. Będziemy nim straszyć i grozić i nic nie zrobisz bez naszego pieniądza. Dolar to nic innego jak takie oprogramowanie na licencji w świecie pieniądza. Efekt w ciągu kilku lat szalony rozwój BRICS i różnych systemów płatności, czyli otwarte źródło świata pieniądza. Możecie się śmiać, że na razie to do końca nie działa, ale gwarantuję wam, że świat nigdy nie wróci więcej do systemu niewoli. Dlatego uważam, że zmiany już się rozpoczęły, a że zamknięta pięść nigdy nie pokona otwartej dłoni. Dlatego pycha zawsze kroczy przed upadkiem.